Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu wyprzedaż obligacji. Czy będzie krach? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały zebrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z Bloomberga. Wyprzedaż obligacji, czy będzie krach? Ponieważ to, co się teraz dzieje podczas dzisiejszej sesji, od samego początku sesji w Londynie, sygnalizuje nam wyprzedaż globalnych obligacji, następną falę ruchu przeciwko cenom obligacji, czyli wzrostu rentowności, i przede wszystkim winowajcą jest tego to oczywiście, że implikowana stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych sięgnęła poziomu 5%. 5% to jest to, gdzie rynek teraz wycenia, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych dojdą mniej więcej już teraz w maju 2023 roku. Ten szczyt jest wyceniany teraz na maj do marca 2023 roku. Mniej więcej w tym okresie ma być ustanowiony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, więc jeżeli za 2 tygodnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w górę o kolejne 75 punktów bazowych, co widać także z tego wykresu, że tyle rynek się nastawia, to będziemy coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, ale oczywiście jest cały czas przestrzeń do następnej fali wyprzedaży i praktycznie teraz to rynek robi. Jak widzimy na następnym wykresie, rentowność amerykańskich dziesiątek już zbliża się do poziomu 4,30%. Jest duża szansa, że będziemy kontynuować tendencję wzrostową. No i oczywiście to, że te amerykańskie obligacje rosną na rentowności, wywołuje bardzo podobne zjawisko na praktycznie wszystkich najważniejszych innych obligacjach na całym świecie. Zjawisko wyprzedaży obligacji trwa. No i zastanawiamy się, czy będzie krach, czy będzie tak zwany relief rally wkrótce na rentownościach tych papierów, czy będzie taki ostateczny impuls, który będzie świadczył o tym, że już ostatni kapitulują, wyprzedają obligacje i te obligacje będą wtedy bardzo blisko swoich poziomów ekstremalnych. No i oczywiście zobaczymy, czy ta implikowana stopa procentowa pokryje się z tym, gdzie będzie szczyt wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ amerykańskie obligacje są teraz najważniejsze i widzimy w ostatnim czasie, jaka jest gigantyczna zmienność na rynkach obligacji. Te wahania są największe od początków lat 80. Obligacje miały być bardzo spokojnym aktywem, a okazują się teraz najbardziej spekulacyjnym. Tutaj gigantyczne są ruchy, bessa trwa, wyniki funduszy inwestycyjnych na obligacjach są gigantycznie ujemne, więc te wszystkie paradygmaty i wszystkie założenia, które wcześniej były przez wiele lat uczone, wtłaczane w umysły uczestnikom rynku, się po prostu teraz nie sprawdzają. Żyjemy w rzeczywistości, gdzie tutaj te rentowności idą i te rynkowe stopy procentowe bardzo mocno w górę. Po tych amerykańskich obligacjach przyszedł czas na niemieckie obligacje, które także zaczynają być mocno wyprzedawane. Pokonane zostały ostatecznie ostatnie poziomy ekstremalne i sięgamy na niemieckich bundach nawet poziomu 2,50. Rentowność jest najwyższa do 2011 roku, więc widzimy, że praktycznie te najważniejsze obligacje są cały czas wyprzedawane, może z wyjątkiem tych brytyjskich, które cały czas są w ostatnim czasie troszeczkę oderwane od światowej rzeczywistości z powodu zawirowań oczywiście Wielkiej Brytanii, ale te ostatnie ryzyka związane z polityką Wielkiej Brytanii nie wpływają już w ostatnich godzinach na wycenę tych brytyjskich papierów. W tym wypadku 30 brytyjska zachowuje się względnie spokojnie, ale sama zmienność obligacji brytyjskich także jest pod wrażeniem, jaka jest ogromna, duża. No i to wymyka się z tych klasycznych założeń, że obligacje są bardzo nudnym, spokojnym aktywem, na którym raczej się tylko zarabia. Wygląda na to, że obecnie można tylko stracić. Kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to w ostatnim czasie dochodzi do bardzo mocnych ruchów przeciwko japońskim obligacjom, ale w tym wypadku na swapach widzimy coraz większe ciśnienie na tym, żeby japońskie obligacje, żeby Bank of Japan poddał się na poziomie 0,25%, żeby nie bronił już tych obligacji. I czy faktycznie tak się stanie? Jeden z najciekawszych zakładów na końcówkę tego roku, a fakt, że ta inflacja w Japonii sięga do najwyższych poziomów oczywiście od lat. Co prawda jest to poziom 3%, ale i tak jest to poziom, który nie był notowany na przestrzeni naprawdę, jak widzimy tutaj w tej historii, naprawdę od bardzo dawna. I pytanie jest,
czy te obligacje wytrzymają, czy Bank of Japan cały czas będzie interweniował. Jeszcze raz przypominam, ostatnia interwencja kosztowała Bank Japonii 25 miliardów dolarów. No i będziemy także to bardzo ściśle monitorować, bo być może czeka nas tutaj bardzo mocny ruch, a konsekwencją taką na rynku walutowym jest to, że w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach obserwujemy gigantyczne osłabienie jena japońskiego. Nie tylko ten trend trwa, ale nawet przyspiesza, zwłaszcza na dolar jenie, o czym będzie pod koniec tego materiału, kiedy będziemy omawiać rynek walutowy. Być może właśnie rynek boi się, że wkrótce Bank of Japan się podda. W takiej sytuacji byłby to czynnik teoretycznie bardzo silnie sprzyjający potężnej fali wyprzedaży jena japońskiego, krachowi na rynku jena japońskiego. Także trzymajmy rękę na pulsie, patrzmy, co się dzieje na jenie japońskim. On nam powie, co się dzieje także na tych swapach, na obligacjach, jaka jest presja teraz na to, żeby dyskontować globalną wyprzedaż obligacji i zakładanie, czy będzie krach na rynku. I konsekwencją tego wszystkiego jest także zachowanie polskich obligacji. Rentowność sięga 9%, widzimy tutaj bardzo mocny ruch do góry na przestrzeni ostatnich dni. Te rentowności podskoczyły dynamicznie, no ale jak widzimy, to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu taka jest tendencja teraz na światowych obligacjach. Polskie obligacje w ostatnich dniach po prostu dołączyły do tej tendencji, która jest widoczna na amerykańskich, na niemieckich, na wszystkich innych tych najważniejszych obligacjach na całym świecie. I pytanie, co dalej. Ale z danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznaliśmy, warto je także przeanalizować. Poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu. Była ona lepsza od prognoz. W ujęciu realnym była troszeczkę gorsza, natomiast generalnie dane są optymistyczne. Sygnalizują, że wzrost gospodarczy cały czas ma miejsce. Jesteśmy na dobrej trajektorii wzrostu gospodarczego. Tutaj na razie nie można mówić o jakimś potężnym spowolnieniu gospodarczym, jakimś wielkim osłabieniu gospodarczym. Jesteśmy nawet patrząc w ujęciu tego, jak zachowuje się indeks sprzedaży detalicznej, nawet zakręcamy powyżej swoich wieloletnich tendencji wzrostowych, więc naprawdę dane są moim zdaniem bardzo pozytywne. Co Polacy kupowali we wrześniu, to widzimy, że obuwie, tekstylia, ta grupa produktów była najbardziej kupowana, a najmniej paliwa i wszystkie te czynniki związane z energetyką były tutaj czynnikiem, który sprawiał, że sprzedaż detaliczna była ciągnięta w dół. Taka jest ocena i wynika z tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, co się dzieje teraz w naszych sklepach. Poznaliśmy także dane o produkcji budowlano-montażowej i one były generalnie najsłabsze. Wzrost jest, ale ślamazarny, cały czas jesteśmy na plusie w ujęciu rok do roku, ale względem prognoz oczywiście dane zawiodły i trend pokazuje nam także, że tutaj budowlanka zaczyna cierpieć z powodu prawdopodobnie tego, że oczywiście te stopy rynkowe idą w górę i konsekwencją tego, że te rynkowe stopy procentowe idą w górę, moim zdaniem te konsekwencje w pierwszej kolejności widać na rynku budownictwa i zobaczymy, co się dalej tutaj będzie działo i oczywiście RPP będzie musiała wkrótce przy podejmowaniu następnych decyzji brać pod uwagę to, że negatywne konsekwencje podwyżek stóp procentowych, które trwają w Polsce od roku, już uderzają na rynku polskich nieruchomości i te dane to moim zdaniem jednoznacznie pokazują. Natomiast gdyby zebrać dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, przypominam, są dane twarde dane makroekonomiczne pokazujące, co się faktycznie dzieje w handlu, w konsumpcji, w produkcji naszych fabryk, pokazują nam cały czas bardzo pozytywne tendencje. Absolutnie nie widać negatywnych nastrojów, które płyną ze wskaźników konsumenckich, ze wskaźników PMI. Absolutnie te dane są rozbieżne. Wyniki polskiej gospodarki są dobre. Wzrost gospodarczy cały czas się utrzymuje. Trzeci kwartał prawdopodobnie będzie lepszy niż zakładały prognozy. Jeszcze raz przypominam, to są dane za wrzesień, ostatni miesiąc tworzenia kwartału i na tym wykresie, który jest zbiorczy, widzimy tutaj punkt odniesienia, czyli luty 2020 roku, jak bardzo gospodarka nasza się rozwinęła względem tych poziomów sprzed tego, co się wydarzyło 2 lata temu. A jak wygląda taki łączny, zagregowany wskaźnik koniunktury dla polskiej gospodarki? On generalnie spada. Widać tendencję ku osłabieniu gospodarczemu, natomiast wyniki gospodarcze na razie tego nie potwierdzają. Z ciekawostek poznaliśmy także dane, które pokazują, jak bardzo polska gospodarka oddłuża się w ostatnich kwartałach. Naprawdę od roku trwa tendencja oddłużania naszej gospodarki, czyli wzrost gospodarczy jest wyższy niż następuje przyrost nominalnego zadłużenia i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ ten wskaźnik dług do PKB spada i to jest właśnie ten dowód na to, że polska gospodarka się oddłuża. Zyskujemy coraz większy jesteśmy
coraz bardziej odporni na te potencjalne zagrożenia związane z kosztami obsługi długu. Ten wskaźnik moim zdaniem warto sobie zapamiętać, że faktycznie dochodzi do oddłużenia naszego kraju, a nie zadłużania, ponieważ wartości PKB rosną zdecydowanie szybciej niż rośnie nominalny poziom zadłużenia i to jest dla nas najważniejsze. I oczywiście, jeżeli jesteśmy przy rynku krajowych aktywów, cały czas obserwujemy raczej presję ku temu, żeby zakończyć cały tydzień pozytywnie na sile krajowej waluty względem amerykańskiego dolara, a zwłaszcza względem euro. Tutaj te sygnały mogą być naprawdę przeniesione w taki sposób, że zachęta do obserwacji spadków pary euro-złotego będą zdecydowanie bardziej prawdopodobne, bardziej realne. Krótkoterminowe sygnały kupna krajowej waluty względem euro się pojawiły po wczorajszej sesji i oczywiście WIG20. Także zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończymy notowania, ponieważ tydzień, jeżeli zakończy się powyżej poziomu 1420 punktów, a jest na to duża szansa, będzie automatycznie zapisany na konto byków. Każdy spadek poniżej 1400 punktów będzie raczej zachęcał do spadków, natomiast jeżeli udałoby się wrócić na poziom 1420 punktów, to oczywiście byłby to pozytywny sygnał i zobaczymy. Jestem cały czas przekonany o tym, że fakt, że na bardzo mocnej wyprzedaży polskich obligacji jednak złoty się umacnia, nie widać odpływu inwestorów zagranicznych, to świadczy o tym, że te wzrosty rentowności, czyli spadki cen polskich obligacji są wykorzystywane przez zagranicę do akumulowania polskich obligacji, a część najbardziej nastawionych na ryzyko inwestorów zagranicznych wykorzystuje polskie bardzo niskie wyceny spółek giełdowych do tego, żeby kupować także akcje, licząc na to, że cały czwarty kwartał w tej bezsie, w tym dyskontowaniu spowolnienia gospodarczego, być może recesji, będzie raczej dobry i że warto zagrać na jakiś tak zwany rajd świętego Mikołaja. Moim zdaniem taka jest moja intuicyjna interpretacja tego, co się dzieje na polskich obligacjach, polskim złotym i teraz na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i teraz przejdźmy do rynków światowych, czyli amerykański dolar, bo to moim zdaniem, na co także należy zwrócić uwagę, to wyprzedaż obligacji amerykańskich nie pociąga wcale za sobą umocnienia amerykańskiej waluty, a to jest też sygnał zmiany sentymentu, co widać także na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, o czym za chwilę będziemy mówić. Na rynku walutowym moim zdaniem najciekawiej teraz jest na parach związanych z jenem, o czym była mowa. Wyprzedaż jena japońskiego trwa. Moim zdaniem rynek zakłada, że te papiery, obligacje japońskie wkrótce będą musiały pod taką presją ulec i będziemy świadkami tego, że Bank Japonii się podda. Pary związane z jenem, w tym wypadku dolar-jen, prawdopodobnie zakończy cały tydzień nad poziomem psychologicznym 150 i oczywiście w takiej sytuacji otwiera się przestrzeń do następnej fali osłabienia japońskiej waluty i to jest coś, co na chwilę obecną moim zdaniem powinno przykuwać uwagę inwestorów na rynku walutowym, ponieważ to jest okazja inwestycyjna do wykorzystania. Tutaj rajd dla day traderów występuje, ponieważ para dolar do jena charakteryzuje się jednym z najwyższych współczynników zmienności do kosztów transakcyjnych, więc dlatego nawet inwestora indywidualnego tutaj para dolar do jena jest szczególnie atrakcyjna, zwłaszcza że trwa bardzo silny, mocny trend. Z ciekawych wydarzeń prawdopodobnie zakończymy notowania na parze euro do funta brytyjskiego nad tym poziomem ważnym 0,87, a to jednak będzie sygnalizowało słabość funta brytyjskiego i presję na to, żeby jednak go sprzedawać. No i oczywiście konsekwencją wyprzedaży amerykańskich obligacji jest prawdopodobnie także presja na to, żeby cena złota zaczęła spadać, ale drugim czynnikiem, który będzie zwiększał prawdopodobieństwo bardzo mocnych spadków ceny złota, musi być umocnienie amerykańskiego dolara. Bez tego będzie mniejsza szansa na to, żeby złoto zaczęło mocno spadać, więc jeżeli równolegle zaobserwujemy wzrosty rentowności amerykańskich obligacji i spadki euro-dolara, w takiej sytuacji złoto powinno bardzo dynamicznie spadać, a jak widzimy na tym wykresie, za każdym razem, kiedy jesteśmy poniżej poziomu $1680, czyli poniżej linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, to rynek widzi, że to, co się teraz dzieje, jest analogiczne do tego, co się działo 10 lat temu na parze, na rynku złota, a wtedy przyniosło przełamanie linii szyi, bardzo silne spadki ceny złota i być może teraz właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, że przed nami następna fala spadkowa ceny złota. Dwa czynniki, które powinny temu sprzyjać, to umocnienie amerykańskiego dolara, jeżeli będzie trwało, i wzrosty dalsze rentowności. To jest coś, czego nie lubią byki na cenie złota.
Ropa naftowa jest w miarę stabilna, tutaj niewiele się dzieje. No i oczywiście tym graczem, który także powinien nam zasugerować, co się będzie działo na rynku ryzyka, jest Bitcoin. Jeżeli Bitcoin będzie kontynuował tendencję wzrostową bądź spróbuje rosnąć, to popyt na ryzyko na Wall Street może się pojawić. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to szanse byków mogą być oddalone. I jeszcze raz przypominam, perspektywa za 2 tygodnie decyzji Fedu raczej będzie mroziła popyt na ryzyko niż jemu sprzyjała. Natomiast oczywiście wszystko może się wydarzyć. Natomiast negatywnym czynnikiem, który się pojawił wczoraj, a do którego chciałem dzisiaj wrócić, to jest oczywiście wskaźnik wyprzedzający koniunkturę Lay Index, który w ujęciu rok do roku wczoraj zanotował następne spadki, a za każdym razem, kiedy bardzo dynamicznie został pokonywany poziom 0,0%, w takiej sytuacji zapowiadało to praktycznie recesję w amerykańskiej gospodarce, więc moim zdaniem zachowanie tego wskaźnika sygnalizuje nam jednak, że ta recesja w amerykańskiej gospodarce się pojawi. No ale oczywiście rynek może dyskontować inny scenariusz i do tego będziemy i to będziemy właśnie monitorować na Wall Street, ponieważ indeks S&P w tym tygodniu jednak broni poziomu 3600 punktów. Być może dzisiaj znowu będziemy go testować. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym. Możemy wierzyć analizie technicznej bądź też nie, ale dla bardzo wielu inwestorów ma to duże znaczenie, a analiza techniczna to jest psychologia, więc jeżeli utrzymujemy się nad tym poziomem, w poprzednim tygodniu pojawił się bardzo dziwny popyt, który utrzymał rynek nad tym poziomem, to może być sygnał, że tutaj pewnego rodzaju popyt się szykuje do ataku, wygenerowania z tych poziomów jakiegoś rajdu świętego Mikołaja, zagrywki na jakiś impuls wzrostowy w całym 4. kwartale, więc no, bądźmy bardzo czujni, a poziom 3600 punktów ma naprawdę duże znaczenie. I oczywiście zobaczymy, czy dzisiaj na fali wzrostów rentowności indeksy giełdowe spadną. Teoretycznie powinny tak zrobić. Na przestrzeni ostatnich miesięcy właśnie tak było. Wzrosty rentowności, wzrost rynkowych stóp procentowych prowadziły do spadków indeksów giełdowych. Więc teraz, jeżeli taki schemat się nie powtórzy, będzie to naprawdę sygnał, że zmienia się sentyment rynkowy. Dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych, więc rynek będzie miał idealne środowisko do tego, żeby przetestować sentyment, żebyśmy zobaczyli, jakie są nastroje rynkowe. Jeżeli więc, teoretycznie zakładam, że dzisiaj sesja na Wall Street będzie spadkowa, że spadki indeksów giełdowych będą miały miejsce i każdy inny scenariusz będzie zaskoczeniem i będzie sygnalizował właśnie zmianę nastawienia inwestorów, że inwestorzy liczą na to, że ten poziom 3600 punktów się obroni i wywoła większą wzrostową korektę. I DAX w tym wypadku moim zdaniem najlepiej się zachowuje, relatywna siła DAX-a względem Wall Street indeksu S&P się utrzymuje i ostatnie godziny po prostu przynoszą kontynuację tych tendencji. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, czy wyprzedaż obligacji będzie trwała, czy będzie czasem jakiś bardzo mocny krach na rynku obligacji, że te rentowności silnie podskoczą w te okolice 5% na papierach amerykańskich i już będą dyskontować szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, czy też, że nie, czy będziemy po prostu powoli się wspinać. Zobaczymy, zapowiada się naprawdę bardzo pasjonujący czas. Przypominam, za 2 tygodnie mamy Fed. Jest idealny czas do tego, żeby wyciskać obligacje tak wysoko, jak się tylko da na rentowności. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. Tematem jest oczywiście danina Sasina i co dalej. Jeżeli chcesz się zaznajomić, zapraszam na dole jeszcze raz, link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się w poniedziałek rano. I oczywiście życzę stopy zwrotu, miłego weekendu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.